tym filmie zobaczycie prezentację oraz możliwości skanera do modelowania 3D Creality. Zapraszam na materiał. Proszę pamiętać o subskrypcji. Po obejrzeniu filmu proszę zostawić komentarz, łapkę. Urządzenie może skanować małe części i prototypy 3D z głębokimi, trudno dostępnymi szczegółami. Charakteryzuje się profesjonalną dokładnością do 0,05 mm. A oto opakowanie i jego zawartość. Do zestawu dołączona jest pamięć, na której znajduje się dokumentacja oraz poradniki wideo. Do zasilacza dołączone są wtyczki stosowane w różnych częściach świata. Solidny teleskopowy statyw, podstawka obrotowa, kabel z końcówkami USB do komputera, do zasilacza oraz do przyłączenia skanera. I najważniejsza część, jednostka centralna skaner. Wtyczka jest z zabezpieczeniem, aby kabel nie wypinał się podczas skanowania. Połączenie z zasilaczem. Przystawkę należy zasilić poprzez przewód USB, na przykład z wolnym gniazdem USB w komputerze lub z dowolnym zasilaczem 5V. Od spodu znajduje się gniazdo do przykręcenia statywu. Możemy go też użyć jako uchwytu do skanowania ręcznego. Zanim zaczniemy pracę, należy pobrać najnowsze oprogramowanie ze strony producenta. Po pobraniu instalujemy w komputerze i uruchamiamy. Przy pierwszym uruchomieniu programu będziemy proszeni o autoryzację kamery. Można to zrobić online. Na początku znajdują się wskazówki. Warto się z nimi zapoznać. Początek mamy za sobą. Zacznijmy skanowanie. Na początek taki oto klocek. Umieszczamy go na obrotowym talerzu w odległości od 15 mm do około 30 cm. Wybieramy zakładkę Table Scan oraz włączamy podgląd. Dostosowujemy jasność w taki sposób, żeby nie był obraz ani za jasny, ani za ciemny. Tych czerwonych kropek ma być jak najmniej. W lewej części ekranu znajduje się wskaźnik, który pokazuje prawidłowość ustawienia. Excellent oznacza, że jest dobrze. Gdy zmieni kolor na czerwony, musimy poprawić ustawienia. Należy go cały czas obserwować podczas skanowania. Po korekcie ustawienia elementu na talerzu obrotowym
Zatrzymujemy podgląd i włączamy inicjalizację. Element zdejmujemy z talerza. Inicjalizacja trwa 10 sekund i zakończy się automatycznie. Kładziemy z powrotem element na talerzu i włączamy skanuj. Czekamy na wynik. Proces zakończy się bez naszego udziału. Dopiero teraz musimy zdecydować, czy zakończyć proces, czy dołączyć inną pozycję tego modelu. Na potrzeby tego filmu po każdej zmianie pozycji i po skanowaniu włączę przetwarzanie, aby pokazać, jak przebiega budowanie modelu 3D. Po drodze będziemy pytani też o zapis projektu. Na razie mamy jedną pozycję do przetworzenia. Wybieramy ją i czekamy na rezultat. Już po pierwszym skanowaniu jednej pozycji tego elementu rezultat jest bardzo dobry. Do drugiego skanowania zmieniamy położenie elementu na talerzu. Powtarzamy czynności jak poprzednio. Wiemy już, jak to się robi, możemy więc teraz przyspieszyć. A to rezultat połączenia dwóch skanów różnych pozycji elementu. Widać jeszcze pewne braki. Dołączamy kolejne położenie elementu. Po trzecim przejściu prawie idealnie, tylko jeden róg zniekształcony. Dołożymy jeszcze jedną ostatnią pozycję.
Program samodzielnie przetworzył wszystkie skanowania i połączył je w całość. Rezultat końcowy pracy skanera jest doskonały. Możemy teraz przenieść model do drukarki 3D i go wydrukować. Kopia modelu oprócz użytego materiału jest idealnie zgodna z oryginałem. Użyję teraz do skanowania modelu bardziej obłego. Wybierzemy tryb tekstury. Choć ten tryb jest bardziej przygotowany pod modele o chropowatej, kolorowej strukturze, użyjemy go i zobaczymy, jaki będzie rezultat. Postępowanie tak jak poprzednio, z tym, że teraz możemy zauważyć, że ze skanera wydobywa się światło pulsujące. Jest na pewno po to, aby lepiej odczytać strukturę powierzchni. Pierwsze skanowanie wyszło całkiem dobrze. Brakuje tylko parę szczegółów. Po przetworzeniu tych dwóch pozycji skanowań wyszła nam jakaś dziwna hybryda, ale jest na to rada. Można to poprawić ręcznie. Włączamy widoczność tylko jednego skanu, uruchamiamy platformę transformacji. Naciskamy Alt na klawiaturze i środkowy przycisk myszki przesuwamy skan. Włączamy widoczność drugiego skanu. Naciskając Alt i lewy przycisk myszki możemy teraz indywidualnie obracać każdy ze skanów. Obracamy je w taki sposób, aby można było znaleźć punkty wspólne tych skanów. Przeciągamy jeden element do góry. Zaznaczamy wyrównanie ręczne. Klikamy Dodaj punkty oznaczające. Zaznaczamy pierwszą linię i teraz klikając prawym przyciskiem myszy klikamy poszczególne te same punkty. Potem zaznaczamy drugą linię, a następnie trzecią i postępujemy w taki sam sposób. Punkty nie muszą być idealnie takie same. Wystarczy, że będą w pobliżu. Po oznaczeniu punktów klikamy Wyrównaj.
I teraz już po tych poprawkach nasz model jest prawie gotowy. Ma jeszcze parę małych niedoskonałości, ale poprawimy je w innym programie. Jest to program Autodesk Mesh Mixer. Po tych niewielkich poprawkach nasz delfinek jest gotowy do druku. Namalujemy mu jeszcze oczka i będzie jak oryginał, choć w innym kolorze. I kolejne modelowanie 3D, tym razem ręcznie, tego drewnianego ludzika. Klikamy w zakładkę Easy Scan i uruchamiamy skanowanie. Powinno to odbywać się powoli. Należy utrzymywać mniej więcej taką samą odległość od skanowanego obiektu. Zwracamy też uwagę na wskaźnik w lewej części ekranu. Rezultat tego jednego skanowania jest nadzwyczaj dobry. Model wyszedł idealnie. A to wierna kopia oryginału. Aby nie było tak słodko i idealnie, pokażę teraz parę rzeczy, które nie wyszły mi zbyt dobrze. Trudno się modeluje rzeczy z taką siateczką i przedmioty, które są odblaskowe, jak na przykład te okulary. Z czernią ten skaner daje sobie radę, ale już z przedmiotami, które odbijają światło, nie. Chyba że je jakoś wcześniej przygotujemy i w jakiś sposób zmatowimy. Skaner Creality 3D CR Scan Wizard to urządzenie o wysokiej dokładności z wieloma automatycznymi procesami ułatwiającymi jego obsługę. Dziękuję za uwagę.